Tak się zastanawiam, jakim cudem ten film 9 tam 10 lat temu mógł mi się podobać. No tak, bo oglądałem moją recenzję tego filmu sprzed 10 lat i tam dałem 3/6, czyli powiedzmy 5, 6/10. Oj, 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 ale człowiek był młody, głupi, naiwny. Teraz nie będzie tak dobrze. I've come back from worse than this. Scary movie. Po 4 częściach strasznego filmu, które zarobiły kilkaset milionów, producenci stwierdzili, no dobra, no to my nie będziemy się dalej, tylko lecimy z koksem i zaczynamy od nowa. Robimy tak zwany reboot, no bo rzeczywiście nie tego. Dobra, no to dawaj, dzwonimy do Anny Faris. Ona mówi, żebyśmy się na ryj. Okej, a czemu? Aha, w ciąży jest, dobra, dobra. Regina Hall, co? Chciała za dużo? Dobra, niech Anton Anderson nie chce, powiedział, że scenariusz jest. Przecież scenariusza nie mamy w ogóle. Nie ma, rozumiesz? Z obsady, którą znasz z poprzednich filmów, nie ma nikogo. Całkowicie zaczynamy od nowa. Co prawda, pojawiają się oczywiście aktorzy, którzy występowali wcześniej, bo jest Charlie Sheen. O ja jak zobaczyłem tę scenę pierwszą z Lindsay Lohan, no to stwierdziłem, o ja cię, no to normalnie tutaj już rzeczywiście nie jest dobrze, będzie beznadziejnie. No i tak rzeczywiście jest. Fabuła. No tutaj będzie grubo. Kto w tym filmie się w ogóle nie pojawia? Wszyscy, naprawdę. Jeżeli był ktoś w 2012-2013, kto miał dziurę w był cokolwiek popularny, wiesz, bo się okazało, że zrobił zdjęcie Biedronce. No bo no to ciach, proszę bardzo. Albo miał popularny wpis na naszej klasie, nie? No to mówią, patrz, a on jest dobry, no uwierzymy go. Wszyscy, każdy z tych w tym filmie się pojawia. Naprawdę. Jest Snoop Dogg. Po on tam jest? Nie mam pojęcia. Tak samo, po co tutaj występuje Mike Tyson? Też chciałbym wiedzieć Stefan na to, odpowiedź bym chciał znać, bo mnie to bardzo intryguje. Normalnie to jest jakiś nieporozumienie, naprawdę nieporozumienie. Jaka była myśl przewodnia, jaki był pomysł, żeby rzeczywiście ten film zaistniał, żeby się pojawił? Okej, no dobra, Paranormal Activity, no to jest myśl przewodnia. Ja z reguły ogólnie mam na filmy w technice fan footage nagrane, bo wydaje mi się, że one są słabe, nie straszne, nie są dobre, po prostu są. A ja stwierdziłem, okej, dobra, przymknę oko i zobaczę ten film. Więc jak mówiłem, skoro już nie powróciła ani Regina Hall, ani Anna Faris, no to stwierdzili, że weźmiemy nową obsadę i biorą laski, które wyglądają niemalże dokładnie tak samo jak one. Dokładnie, wiesz, jedna jest blondyneczka, głupia tempa, druga jest oczywiście ta czarnoskóra i w ogóle, no dokładnie to samo zastanąć, bo musisz. Powraca oczywiście Charlie Sheen, jak już mówiłem wcześniej, powraca Simon Rex się nazywa, tak? Ale w tym momencie, znasz go z poprzednich części, ale w tym momencie już jest całkowicie inna rola, w ogóle on jest inną osobowością, w ogóle jest zarąbiście. O co tutaj chodzi? Nabijamy się z planety małp, z czego tutaj nabijamy jeszcze? Jest planeta małp, jest oczywiście polewka, są oczywiście te seks taśmy, jakieś tam tej Lindsay Lohan i ta żona tam jest w sądzie i tak dalej, no będzie zabawnie, jak się z tego ponabijamy. No chyba rzeczywiście nie. Tak patrzę, kogo tutaj jeszcze mam. Oj, patrzcie, teraz coś się jeszcze dobija. Pisał do ciebie, żadnych informacji nie przyjmuje. I no okej, niby w porządku, niby jakiś tam koncept gdzieś tam był, ale koncept, no to nie wszystko. Dobrze też było, że kiedy robisz parodię, to tam mają być żarty, które są śmieszne. Tam mają być żarty, które zrozumiemy, a nie to, że tylko co chwilę jakiś wytrysk, ktoś się czepnie, gdzieś tam jakieś dragi, jakiś proch, no my tego nie potrzebujemy, bo to jest fajne, jak najbardziej fajne, śmieszne. Kevin Smith pokazał, że śmiejąc się z takich rzeczy można zrobić dobre kino. Bracia Wyansowie, tworząc pierwszą chociażby część, pokazali, że można zrobić zabawne kino, a wy nie umiecie? Zatraciliście się. Bardzo mi przykro, ale to nie tylko jest moja opinia. Tak, Scrooge sprzed 10 lat powiedział, ten film jest zabawny. Jak to oglądałem, stwierdziłem, co ja wtedy wziąłem? Dobra, razem wezmę połowę. Film, który kosztował, no bo oczywiście musiał kosztować, bo pojawienie się Tysona i tak dalej, no wiadomo, że z bankrutem musiał trochę. 20 baniek, czaisz? 20 baniek? Zarobił 78. Ktoś może powiedzieć, ale on ciągle zarobił. No tak, ale na przykład poprzednie części przy budżecie 20 były w stanie zarobić 100 kilkadziesiąt baniek, nie? Po tym oczywiście wszystko okazało się, że nie będzie kolejnej części, bo dziękuję bardzo. Nawet Simon Rex, czyli facet, który odtwarzał no, jedną z głównych ról, Dana, tak, czyli ojca rodziny, stwierdził, widziałem ten film, główną rolę w tym filmie grał, chyba kontynuacja nie powstanie, bo żeśmy
nie wyszło nic dobrego. Masakra. Słuchaj, film trwa godzina 28, jest najdłuższym w serii. Możesz sobie obejrzeć ten film z moim komentarzem, na końcu się pojawi komentarz. No, tak, też stwierdziłem, że jak ja oglądam to, ty też się męcz. A w ogóle jak nie masz takiego filmu i masz ochotę obejrzeć, no jesteś wariatem. W opisie i w przypiętym linku będzie, w przypiętym komentarzu, że mi się wszystko wrzucę link do Amazona, możesz sobie tam kupić, nabyć, jak to mówię, stronna stacja drogą kupna, tak. Fajny film, a co mnie najbardziej martwi, to jest fakt, że panowie Zucker i Proft są odpowiedzialni m.in. za filmy Naga Broń, Pan Magoo, Hot Shots, czyli dobre, rzeczywiście sensowne, zabawne kino, a teraz okazuje się, że no nie. I po tym dostajemy jeszcze od nich, ogólnie mówię od nich, bo oni, wytwórnia, wszystko i tak dalej. Jeszcze dostaliśmy Epic Movie, Disaster Movie, Superhero Movie, no i tego się naprawdę nie da oglądać, bo chciałbym powiedzieć, okej, jest zabawnie, ale mogę powiedzieć, jest zabawnie, bo mam tutaj kapownik i mam zanotowane dwa żarty. Film godzina 28, 2 żarty są śmieszne. Słuchaj, będziesz oglądać, jeżeli jesteś na tyle, że będziesz oglądać, jest żart, kiedy małpy, bo oczywiście śmiejemy się również z planety małp, no bo to inaczej by nie mogło być. Małpy, jedna z drugiej mówi o demonie, tam, że w domu Mata jest demon, mówi Matt Damon, lubię go, był z tożsamości Borna. To jest zabawne. I drugie, jeszcze mi się podoba żart na końcu, to jest połączenie żartu z początku i z końcu, kiedy Snoop Dogg mówi, że kupi sobie jacht i będzie miał w nim trzymał rekina. Na końcu dowiesz się, czemu to jest zabawne, jeżeli oczywiście wytrzymasz do końca. Więc to jest po prostu taka cudowna produkcja. Dodatkowo są sceny, w sumie co prawda po napisach na początek tak, Jackie Chan jest w tym robieniu, kiedy wiesz, tam minie 30 sekund, pokazujemy co nie wyszło, tak zwane bloopers albo outtakes, czyli po prostu berolka. No i rzeczywiście oglądam to, mówię, dobra, zobaczę, może teraz będzie, i tak patrzę i jeżeli nawet to co nie wyszło, bo laska się zaczyna śmiać nagle, dlatego że ktoś tam coś się, jeżeli nawet takie rzeczy nie są zabawne, no to jak taki film może być dobry, ciekawy, sensowny? No, ja nie oczekiwałem nie wiadomo jakich zwrotów fabuły, nie wiadomo czego, tylko że było śmiesznie, żeby się brechtali, żeby się nabijali, żeby to była fajna, ciekawa, zabawna parodia. No i mi się nie udało. Inaczej. I mi się nie udało. Ja po prostu, że widzisz, dobrze się bawię. No i na samym końcu filmu dostajemy scenę po napisach. Tak, jak najbardziej jest scena po napisach, która oczywiście teoretycznie ma wyjaśnić wiele i miała być, domyślam się, zaczątkiem 6. części, 6. strasznego filmu. No ale nie Odradzam ten film. Paradują mnóstwo rzeczy. Planeta Małp, Paranormal Activity, Mama, Cabin in the Woods, to jest chyba chata w lesie, czy dom w środku lasu, jakiś taki jest polski tytuł. Co tutaj jeszcze jest napisane? Widzisz, tak na was grałem, nie widziałem. O, Incepcja, 50 twarzy Greya, Martwe zło. Jeżeli znasz jeszcze jakieś filmy, oglądałaś ten film i znasz, wpisz mi w komentarzu, co tam jeszcze było. No i niestety nie oglądaj tego filmu, naprawdę to jest żybnią. Na Filmwebie jest moja ocena, możesz sprawdzić, czy rzeczywiście Lincoln miał montując recenzję tegoż filmu. Coś w tym jest, że parodie dawno temu, mówię, lata 70., 80., wtedy kiedy byłem młody i piękny i włosy miałem krótkie i byłem taki o mniej więcej 30 kg młodszy, były zabawne. Czy to Robin Hood, Faceci w rajtuzach, Mela Brooksa, w ogóle niemalże każdy film Mela Brooksa, niemalże. Czy to właśnie rzeczona Naga Broń, czy już później troszeczkę słabi Szklanką po łapkach Pan Magoo, ale wiadomo, jeszcze było Czy leci nami pilot i kilka innych rzeczywiście. I za gros tych filmów właśnie powiadali, tak, panowie Zas, czyli Zucker, Abrams i Zucker. No Prof to oczywiście później też się tam pojawia w międzyczasie. I to było w miarę dobre, sensowne, zabawne. A tutaj okazało się, że no chyba się panowie zestarzyli. Chyba rzeczywiście im to nie wyszło na dobre. Chyba po prostu zatracili swój zmysł komediowy, horror, parodystyczny. Także film jest nieśmieszny, to jest najgorsze, co może być dla komedii. Film nie jest interesujący, a poza tym jest nudny. Żarty są za długie, przeciągnięte i coś, co by działało 3 sekundy, potem nagle się okazuje, że o ja to jest takie nudne normalnie, bo wiesz, jak ktoś puści bączura, może być w porządku, ale jeżeli ktoś puści bączura i ten bączur trwa 30 sekund, może w kościele by to było zabawne. Może, no nie wiem, napisz mi co myślisz w
każdym razie nie oglądaj tego filmu. Nie polecam, nie oglądaj mojej recenzji sprzed 10 lat, bo tam mówię, rzeczywiście, ten film, ta komedia jest zabawna i mam nadzieję, że będzie 48,5 tysięczna część, bo to robi, jest dobre, jest fajnie. Widać, że... Oj, mać, ale wtedy musiałem być... Dobra, więcej recenzji, bluzganych, kulowych horrorów, tutaj gdzieś odnośniki do Lincolna, a ja chyba się zżygać.